Witam znowu na pokładzie. Właśnie w tej chwili kleimy jeden z paneli bocznych przy szybie, ponieważ jest to profil taki dość wypukły i już wiem, że mi się nie podoba. Klej trzyma fantastycznie, jak widzicie. Jest kąt prosty, było ściśnięte też z jednej strony. Najpierw była przyklejona jedna strona, ściśnięta, zostawiona na 20 minut. Potem poszedłem w tą stronę, doklejone do połowy. Potem naciągnięte i skończone tutaj. Nie jest to proces łatwy, wymaga pracy etapowej, ale tak jak powiedziałem, no, nie jestem tapicerem, nie wychodzi mi to. Błędy są i błędy będą, ale ogólnie ten panel boczny był oklejony już skóropodobnym materiałem. Niestety wyglądał on niezbyt dobrze. Na tyle nie fajnie, że stwierdziłem, że nie mogę tego zostawić w ten sposób. I oderwałem go. No i w tej chwili zaczynamy czyścić. Użyjemy do tego potocznie nazwanej gumówki, czyli szlifierki kątowej, małej, z tarczą lamelkową, żeby zedrzeć to wszystko. I będziemy kleić od nowa boczek. 2 godziny później, w ostatnim filmiku, wyczyściłem panel cały. Mamy klej Spartan tapicerski i od środka robimy próbę tego kleju z plastikiem i z naszą okładziną na skóropodobną na panelu bocznym, a tutaj zrobiłem drugą próbę budaprenu. Trzecie podejście do naszego boczku, ponieważ ma bardzo dużo profili, więc nie da rady zrobić z jednego kawałka. Będziemy to robić z 2 kawałków. Tak to wygląda, ale mamy też nowy klej. Easy Home klej sprayu numer 541, klej tapicerski. Bardzo dobrze chwyta, trzyma. Zobaczymy jak nam wyjdzie połączenie jeszcze. Wykleiliśmy elementy paneli bocznych. To jest ten kawałek, którego się nie da niestety zrobić z jednego kawałka materiału ze względu na kształty i dość dużo zawiłości. Ja nie umiem po prostu. Te otworki, żeby były ładnie wypełnione, było wkładane, docinane kawałki materiału, wkładane tutaj do środka i zwykłym ściskiem stolarskim potem było to ściskane od spodu, bo tutaj od spodu jest pustka, więc można było sobie pozwolić na dość mocne ściśnięcie tego. O. I tutaj to w ten sposób i było ok. Także mamy zrobioną jedną część i teraz będziemy dokładać drugą część. Są takie specjalne uszczelki z takim wałkiem i najprawdopodobniej zamówię taką uszczelkę i zrobimy to na takich uszczeleczkach, chyba że będzie to w praniu nam wyjdzie, że to jest załóżmy brzydkie, to wtedy zrobimy na tej zasadzie, o tak jak tutaj, czyli
materiał na zakładkę. Wtedy wychodzi wtedy równa krawędź tutaj i dokleimy to, powiedzmy, w ten sposób. Klej jest mega super, polecam. Zdaję egzamin, jest to klej Easy Home w sprayu 541 numer. Kleić. No i teraz mamy tutaj takie metalowe, to jest z blachy, metalowe panele wypełniające takie załamania. To jest nad głową pasażera po prawej stronie element łączący dach ze ścianą. Taki sam też jest element po drugiej stronie, po stronie kierowcy. No i ten klej też na tym, powiem szczerze, super się sprawdza, super trzyma. To już jest drugi panel taki, bo jeden panel też już mam zrobiony, gotowy. Zaraz go pokażę. To jest ten nad kierowcą, nad głową kierowcy jest. I to, powiem szczerze, dużo ładniej wygląda niż to, co było. Bo to, co było, to jedno nawet nie chciałem Wam pokazać, bo no, wyszło koszmarnie. Ale teraz to mi się podoba, wyszło to naprawdę fajnie. Błąd jest taki, robimy w rękawiczkach, ale zawsze gdzieś tam, tak jak mówię, nie jesteśmy tapicerami, nie zwraca się uwagi na pewne rzeczy i gdzieś tam potrafimy przybrudzić te elementy. Po kilku dniach walki, po testach, próbach kleju, różnych rodzajów klejów, udało mi się wykleić boczek. Niestety nie wyszedł on idealnie, tak jakbym chciał, żeby wyszedł, ale ogólnie efekt, ja wiem, pewnie tapicerzy będą się ze mnie śmiali. Tak jak powiedziałem, nie jestem zawodowym tapicerem. Musiałem boczek przerobić, nie dało się tego zrobić z jednego kawałka, dlatego też zrobiłem to tak naprawdę z 3 kawałków. Jest połączone. W środku to, co widzicie, te brązowe, to jest uszczelka kedra, biskedra. Szacunek dla wszystkich tapicerów. Fakt, że zajmuję się tym zawodowo, im pewnie idzie łatwiej, ale wierzcie mi, że miałem chwilę zwątpienia. Niestety ani kleje, ani doświadczenie nie pozwalały na to, żeby to zrobić lepiej i fajniej. I wyszły takie rzeczy, na przykład jak to tutaj, taki pęcherzyk. Niestety nie jestem w stanie pozbyć się jego w żaden sposób. Są to drobne rzeczy, aczkolwiek powodują, że to wygląda jak wygląda. Mam nadzieję, że efekt, jaki będzie już na aucie, całości, albo to są tak drobne rzeczy, że zginą, albo będą wręcz przeciwnie, drażnić mnie do tego stopnia, że ściągnę ten boczek i dam go do tapicera. Na razie zostawiam tak jak jest, zobaczymy jak będzie wyglądało w całości. Mamy podsufitkę szybek dachu. Ściągnięty został już materiał. Będziemy musieli uzupełnić te dziury wszystkie, pouzupełniać, wyrównać, ponieważ tapicerka podsufitki będzie troszeczkę inna, ale chcemy wykorzystać to, co było do szybek dachu. Czyli mamy otwór, olbrzymi, duży otwór szybek dachu i w tej chwili szczotką drucianą zdzieramy warstwę miękką, do której nie można przyczepiać. No i mamy podrapaną tapicerkę. Usunięta została żółta warstwa miękka. Będziemy podklejać i uzupełniać otwory, które nam są niepotrzebne. Wczoraj skończyliśmy podsufitkę. Dwustronnie została wzmocniona też od drugiej strony. Kupiłem już materiał na podsufitkę i tutaj cały materiał plus do tego jeszcze 3 metry takiego podkładu do innych celów kosztował 95 zł, więc nie jest to jakaś tam cena, która powala z nóg. Myślałem, że będzie gorzej.
Żeby później nie ciąć, nie brudzić, muszę dopasować w tej chwili ten element gotowy do dachu. Więc ja się skupiam na pracy, pokażę efekt. Ponieważ jest no i właśnie mamy dopasowaną już podsufitkę do szyber. W tej chwili będę ściągał ją i zaczynam klejenie. Te dwa materiały, które tutaj są zwinięte, to jak się okazuje cieniutka pianka jako wypełnienie, nazywa się laminat. To są oryginalne panele z tego autobusu. Będziemy je wykorzystywać. Najpierw będziemy kleić piankę, potem na to będzie szło materiał skóropodobny. Tutaj też mamy od razu materiał na podsufitkę. On już jest oklejony pianką, więc na to nie będziemy musieli doklejać dodatkowo pianki. No i co? No i zabieram się za klejenie. Rozłożyłem materiał na podsufitce na kawałek z boku. Już na sucho pierwszą docinkę zrobiłem ze względu na to, że taki kawałek takiej szerokości, który wisiał tutaj z boku, wszędzie jest naddatek do późniejszego dopasowania, do późniejszego obcięcia. Tutaj zostawiłem tylko ten kawałeczek, czyli to z 2,5 metrowego odcinka, który kupiłem, zostaje jakieś 15-18 cm. I teraz będziemy to już kleić na klej. Robi się to, z tego co widziałem, w ten sposób, że składa się na pół elementy, ponieważ jest to klej kontaktowy, czyli oba elementy klejone muszą być posmarowane. No to zaczynamy. Mamy końcówkę kleju. Trochę dziwnie pryska, ale miejmy nadzieję, że tak jak całą resztę skleiło, tak i to sklei. Teraz dajemy chwilę na to, żeby klej, rozpuszczalnik z kleju odparował. Można powiedzieć, że to jest właśnie ten moment, kiedy już nie klei się, kiedy odparował rozpuszczalnik i można przystąpić do klejenia. Ponieważ będę potrzebował obie ręce do klejenia, pokażę potem efekt. No witam, jesteśmy po wyklejeniu już podsufitki. Nie wyszło najgorzej jak na pierwszy raz, też nie jest, są błędy. Jakieś takie dziwne rzeczy powychodziły, takie tutaj na przykład to. Ani to nie jest spowodowane nierównością pod spodem, ani klej. Nie wiem skąd coś takiego się bierze. W każdym razie w tym miejscu tutaj wyskoczyło coś takiego i to mnie trochę mnie to martwi, bo to brzydko wygląda. Ale ogólnie tak poza tym boki będą przysłonięte, więc nie ma jakichś tam strachów. Nie wyszło najgorzej. Aczkolwiek cały dzień naprawdę chapeau bas dla tapicerów, którzy na co dzień walczą. Wiadomo, no mają opracowane sposoby na swoją pracę i im idzie łatwiej. Natomiast no to cały dzień dzisiaj walczyłem z podsufitką. Na dzisiaj wszystko, bo już jest godzina 19. Serdecznie pozdrawiam i do miłego zobaczenia.